Witam wszystkich w podcaście Infinity Pomerania. Jest to nasz nowy podcast. Ja nazywam się Rafał Gordon i jestem workorem z Trójmiasta, a ze mną jest... Jezus, zwany też Janem z Mikroartu. E, miło nam Was powitać tutaj. Dokładnie. Na co dzień osobiście gram Invincible Army, więc to jest, jak powiedzieć, moja główna nisza specjalizacyjna. Na szczęście Jezus gra nomadami, a właśnie o nich dzisiaj będziemy rozmawiać, ponieważ w najbliższym czasie będzie premiera nowego boxa do Infinity startowego, gdzie będzie OSS i Corregidor, a dzięki współpracy z Corvus Belli mieliśmy dostęp do materiałów wcześniej. Te materiały, które dzisiaj Wam pokażemy, to nie jest ostateczna wersja, więc może jeszcze się trochę zmienić. Natomiast figurki wyglądają obłędnie, a profile są naprawdę ciekawe. Tak, i tak. Zaczynamy od bardzo ładnego boxartu. Mamy tutaj na pierwszym planie znowu nomadów, którzy znowu kogoś podglądają. Teraz przy okazji do nich też strzelają. W tle jaskinia z jakimś zielonym artefaktem. Asura z jakimś giga-czadowym ostrzem przedramienia. Robopiesek. Na pierwszym planie jakiś nowy typ pancerza. Gość w masce i jakiegoś z afro. I tak, co w środku? 14 figurek, trochę scenerii z kartonika, 7 figurek nomadzkich, 7 figurek alefowych, trochę kartonikowej scenerii, skałki, jakieś biomechaniczne geigerowskie skałki, coś, To czego wcześniej jest nie było. ten obce artefakty Sinju. I teraz tym razem, tak jak w Sandtrapie mieliśmy naziemną placówkę badawczą, tak tym razem już mamy podziemną. Okej, tego nie wiedziałem. Czyli fabuła rusza do przodu. Rozumiem, że na Shinju dokopali się do czegoś ciekawego. Z figuraski. Dzisiaj o Olefie nie będziemy rozmawiać. Nomadzi wyglądają w ten sposób z pudełeczka. Mamy raz, dwa, trzy figurki liniowej piechoty, klasycznie. Wszystkie figurki są nowe. Mamy powtarzające się profile. Liniowa piechota to jest nowa, egzotyczna wersja Alquacili z planety Shinju. Tutaj mamy bandytę, która ma troszkę inną maskę i występuje bez kaptura. I trzy całkowicie nowe profile. Do tego będzie Beyond. Tak wygląda pudełeczko. Bardzo dynamicznie. Tym razem na pierwszym planie Aleph. O Alefie pogadamy później. Tak W wyglądają kolejnym figuraski w odcinku. środku. Dokładnie tak. I tak wyglądają fiksy nomadów z Beyonda. I co tutaj można powiedzieć? Przede wszystkim Corregidor dostaje rework, ale według tego, co tutaj mamy, będziemy mieli teraz do dyspozycji dwa Corregidory. Jak dokładnie będzie to wyglądać, nie wiemy. Mamy disclaimer, że to nie jest to ostateczna wersja. Pierwszy Corregidor to jest Deep Space Division, czyli w sumie to, co było jeszcze w Crimson Dawnie i tłukło się z Kosmoflotem, czyli nasi typowi nomadzi z kosmosu. Figurki tutaj, jednostki dosłownie to samo, co było. Na uwagę zasługuje to, że nie ma Lunochoda i Cyclona. Nie ma też Ravenaya. Czy to jest błąd, czy nie? No, zobaczymy. Jeżeli to nie jest błąd, to tak, no dziwnie, dziwnie. Zwłaszcza brak Ravenaya jako fajnego, taniego mainlayera w deployu. Może jakieś profile zostaną zreworkowane, żeby coś robić zamiast tego. Zobaczymy. No ale okej, to jest stary korygidor. Tak wygląda nowy korygidor. Po lewej stronie mamy kolumnę z samymi nowymi jednostkami prawie, że. Czy właściwie wszystkie nowe jednostki są w niej, wmieszane w stare. Ravenaya nie ma, za to mamy Ruby Monday. Tak Ruby to wygląda. jest, jeszcze tak trochę dorzucę do Ruby, Dawaj. jakbyś mógł cofnąć, to Ruby będzie limitowaną figurką na pre-order tego boxa, Macebreakera. Ruby jest nową postacią fabularną, jest w wielu frakcjach. Już E, jest dostępna, nie? W Już armii. jest tak, już jakby jej profil jest jasny,
Jest to nieregularny heavy infantry. Problem jest taki, że jest drogi i jakby powiedzieć, nie ma zbytnio dla niej jeszcze miejsca. Nie widziałem jej jeszcze na stole. Może Loadout też ma dostanie. taki non-lethal, nie? To jest trochę taka opancerzona sacza, teoretycznie. Tak, tylko droga. I jakby powiedzieć, w tej cenie już można mieć ciekawsze rzeczy. Jeszcze tutaj dorzucę, bo mamy właśnie rozróżnienie na Surface i Deep Space, czyli tak jak zawsze nomadzi byli w kosmosie, tak teraz w lorebooku do piątej edycji był duży nacisk, że pierwszy raz nomadzi są, mają swoją placówkę naziemną i dlatego jest tutaj Surface. I jeszcze jakbyś mógł na chwilę wrócić do ogólnego obrazka. Tutaj widzimy następnego. Widzimy, Jasne? że piechota ma maski i jest to kontynuacja tego, co już było w Suntrapie, czyli na Shinju jest jakiś obcy wirus, którego jeszcze ludzkość nie jest w stanie zabezpieczyć, który jest śmiertelny i dlatego wszyscy tutaj z podstawowej piechoty mają maski, tak samo jak Bipandra, Feneki czy Senku. I jak ludzie wracają z Shinju już na inne planety, to są traktowani jak pariasi, bo wszyscy się właśnie boją tego wirusa. Jestem ciekawy, jak pójdą dalej z tym Jestem fabularnie. ciekaw, na ile do tego nawiązuje właśnie Ruby Mandy, która jest taką laską cyborgizowaną. Pierwsze wrażenie jest takie, że przypomina trochę Zoe, tylko Zoe cierpi, zdaje się, fabularnie jakąś tam chorobę i musi zastępować kolejne części ciała wszczepami. No Ruby Monday niby wygląda tak samo, ale ma tego traita techno-organic, który totalnie jest traitem metahumanów spod okupacji kombinatu. Więc czy to ma jakiś związek fabularny z tym nowym wirusem? Zobaczymy. Dokładnie. Myk, myk, myk. I tak. Tak wyglądają Fireteamy. Póki co za dużo z nich nie wynika. Jako Corregidor Fireteam, którego można zrobić Core, Harris i nieskończoną ilość duo, mamy prawie wszystkich. Z jakiegoś powodu znowu Wildcaty nie zaliczają się jako Corregidor. Nie wiem, czy oni są po prostu pariasami wewnątrz Corregidoru. Trochę nie wiem, dlaczego nie można ich miksować z rzeczami. Może to będzie wynikać z jakichś zaktualizowanych profili. Zobaczymy. Z ciekawostek zabrali Gatora z Surface Division. Czy to jest błąd, czy nie? Zobaczymy. Jedziemy po profilach. Dokładnie. Zaczynamy od znanych i lubianych Alquacili. Liniowa piechota, tutaj właśnie w wydaniu Shinju, czyli nowa figurka z maską. I co? Za ten sam punkt, za te same punkty dostajemy gościa, który ma 3 BTS-a i zamiast kombiacza submachine guna z czymś ciekawym. I jest to duży glow up. Do tej pory Alquacile się raczej pojawiali jako tani Leutnant, rzadko kiedy jako ktoś inny. No teraz nagle gość za 10 punktów z kontenderem albo z emiterem, czy nawet z tym ADHL-em, który zostawia no po prostu super deal. Plus jeszcze ma trade corregidor w linku, więc można robić czyste dua i nagle zwyczajny koleś strzela z emitera. Okej, nie jest to Keisotsu, który ma Thunderbolta z BS atakiem -3, ale godne uwagi. Coś od ciebie, Gordon? No, znaczy, mi się podoba fakt, że mogą być w duo. Jest to jakiś jednak speed bump i przeszkoda dla przeciwnika. Ale Też też, ale też tani rozkaz. tanie rozkazy, dokładnie. No i tutaj właśnie mamy tego BTS-a 3 dla tych trzech nowych i widzimy tutaj w podpisie, że właśnie reszta niekoniecznie będzie miała tego BTS-a, nie? Mhm. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy dostaniemy jeszcze jakiś loadout, czy może będzie taka wersja Leutnanta, bo to zawsze jest w Corregidorze ciekawe. Corregidor historycznie trochę cierpi na brak fajnych Leutnantów. Za liniowego Alquacila się płaci pół SWCK, albo można mieć Leutka, który należy do najlepszej Heavy Infantry w całym Infinity, czyli Mobile Brigade, albo Wildcat, który jest taki, no w skrócie tęsknię za czasami, kiedy można było wystawić Leutnanta jako intrudera, ale to się już nie wróci. No, Kolejna. najprawdopodobniej nie. Pierwszy nowy profil. Vigilante. Średnia piechota, kamuflaż, for deployment na 8 cali i do tego wersja Mind Layer oraz pierwszy raz w Corregidorze Counter Intelligence. Godne odnotowania.
No i to już dużo zmienia, bo nawet jeżeli nie wystawisz go, to przeciwnik już 2 razy pomyśli, czy KO -3 wystawione jako forward deployment, czy jednak warto używać tego command pointa, więc to już nawet jeżeli nigdy go nie wystawisz, jednak jest już wzmocnienie frakcji. Tak. Ciekawy specjalista, mm, może drogawy, ale też oferujący fajny zestaw uzbrojenia, możliwość wystawienia arm turreta, czy postrzelania kogoś z multi-riffelki, czy to, że nagle mamy dużo decharge'y. Wcześniej to wszystko musiał robić Moran, którego najlepiej jeszcze było brać bez repeatera, tylko w kamuflażu. Teraz mamy droższego gościa, który trochę lepiej się strzela, ma trochę ciekawszych opcji, no musimy za to płacić. Ale no, czy warto, zobaczymy w overall przy składaniu rozpy. Natomiast ciekawy profil. Ciekawy profil. Szkoda, że tylko jeden łąd, ale z drugiej strony jeden łąd się wpisuje w bycie nomadem. Tak, ale Bo już zawsze jest mamy skill fajne profile. hacker, który może być, jest wystawiony do przodu, ma 6 BTS-a. Zencha, która kosztuje 34 punkty, ma NWI i to dosyć dużo zmienia. Natomiast nawet jeżeli on będzie w kamo do trzeciej rundy, tak jak często widziałem, jak grasz, że zostawiasz albo skoczkę, albo kamo, no to jednak ten counter intelligence to jest coś, co będzie aktywnie cały czas działać. Tak. No i widać, że Coś terrain tutaj. total tutaj jest dodany, żeby go podrożyć, bo wszystko, co ma, jest dosyć, jakby powiedzieć, fajne. No i widać, że do Akalia interfejs bardzo fajny, bo zrobi bardzo wiele kart. Tak, tak. No jeszcze jest ten specially trained troop zamiast na przykład weteran. To trochę szkoda, ale zakładając, że mamy specjalistę, który może być for deploymentem albo hackerem, jest jeszcze medium infantry. No okej. I decharge. Decharge nigdy za mało. Opcja z emiterem też ciekawa na Fort Observerze. No, fajne te loadouty. Lecimy dalej. Jasne? Territorial. To jest kontrowersyjna jednostka z mojej perspektywy. Póki co nie jestem fanem ani figurki, ani profili. Ma dużo tego. Ma dużo tego. Fajnie, że jest Tactical Awareness, bo ich zawsze było mało u nomadów. Tactical Awareness pojawiał się u Wildcata ze zwyczajnym Spitfire'em i u Gatora, czy u innych tagów. U Gatora tutaj tracimy. Mamy gościa z marksmanshipem, odporność na kryty i szoka przy jednym wundzie. Z broni AP Red Fury albo AP Marksman Rifle, albo inżynier, który ma AP Submachina, Emitera, Panzerfausta, Decharge, Gizmokita i AP Heavy Pistola. No, dużo tego, naprawdę dużo. Tak. I o Immunity Critical 99% ludzi zapomina. Szok tutaj ma znaczenie. No, jest to taki bieda head carry, bo jednak masz AP Red Fury, masz marksmanshipa, ale z jednym woundem, no, będzie ciężko. Ale to tak jak patrzyliśmy na te profile też wcześniej, trochę brakuje czegoś, co ma 2 woundy, albo chociaż półtora, czyli NWI. No i No, tutaj, ma to no niby madzi się nie kosmiczny strzelają, profil. tak? Trochę się nie strzelają, a z drugiej strony masz gościa, który jest sobie niby inżynierem z broni shotgunem, ale jak przyjdzie to do czego ma marksmanshipa i Panzerfausta i jest szansa, że jest w czystym duo z jakimś tanim przydupasem. Więc no, póki co kreujesz taki widok Corregidoru, który ma średnie piechoty za 20 parę punktów, które można czysto duować z tanim Arquacilem i one coś tam zawsze strzelają. Tak. Może nie mają mimetyzmów, ale mają coś tam innego. Czy to X-Visor, czy właśnie Tactical Awareness i zatrzęsienie specjalistów. No, na to nomadzi nigdy nie narzekali, zawsze specjalistów było mnóstwo wszędzie, zwłaszcza w Corregidorze. I ta jednostka w jakiś sposób no, wpisuje się w tą tendencję. Na przykład duża różnica jakby miała MSV-kę, nie? Bo tego tutaj brakuje. No tak, ale z drugiej strony to by sprawiało, że staje się tak jak wszystkie inne jednostki w tej grze. Nie? Więc jakby gdzieś Tak. tam, jeżeli ktoś się identyfikuje z nomadami przez ich braki, no to jest idealna jednostka. Może trochę brakuje mi Disco Bolera na tych profilach, bo spodziewałbym się go przy takiej ilości tekstu. To Zwłaszcza, że prawda. masz deaktywator, więc może go tu na przykład dodadzą, kto wie. Mogą A, właśnie być, się nad tym bardzo zastanawiać. Mm,
No, prawda jest taka, że na przykład Kessel moim zdaniem, i tylko nie tylko moim, ma trochę za dużo tych wszystkich umiejętności. Fakt, że tutaj jesteś zlimitowany i walczysz z tym, co masz, jednak też trochę dodaje, nie? No może, ale Kessry to jednak są bogaci chłopacy z Ameryki. Od zawsze ponadcena taka była, więc jakby jeżeli chodzi o sprzęt, no w sumie to powinno być tak zaraz pod O12 i kombinatem i Alefem. Panocania nie powinna narzekać na sprzęt. Zakładam, że nomadzi po prostu powinni to nadrabiać jakimiś takimi trikami i dziwnymi kombinacjami, niekoniecznie tak dobrego sprzętu. Jasne. Chyba, że się nie zgodzisz. No ale, Nie, no tutaj się zgodzę, no tutaj brakuje czegoś. No, ważne jest to, że jest chociaż niehakowalny, nie? Że ma 3 arma, 3 jasne, BTS-a, czyli jakby powiedzieć standardowa wersja tak. ciężkiej piechoty, a jednak jest z medium. A też 13 BS-a z marksmanshipem i X-wizorem na upper marksman rifle'u za 26 punktów, którego na przykład zdołujemy sobie z tanim Alquacilem, no to też jest jakiś aropis. Tak, i nie masz Jakby, SWC-ków wydanych, więc jesteś do przodu. No to, znaczy, na to nie, przykład. tragedii nie ma, ale żeby to był, to nie jest najważniejsza jednostka tego boksa. O. Na ile ta jednostka będzie funkcjonować, zobaczymy na ile reszta profili korektoru dostanie jakiś rework, a na ile zostanie taka sama. Tak, ważne właśnie chcemy zaznaczyć, że my dostaliśmy dostęp właśnie e, tylko do profili z boksa. Wiemy, że mają być kolejne zmiany, natomiast nie mamy zielonego pojęcia, co tam możecie znajdować. Tak, a ile z tego rzeczy, na które oceniamy, to jest po prostu błąd drukarski. No, Corvus Belli, no, znamy i lubimy, ale tutaj już uczciwie dają czerwony paseczek na samym dole. Dokładnie. Kolejny profil. Ciach. I tutaj kolejny samolot USA z II wojny światowej, tym razem Bearcat. Bardzo fajna konstrukcja. Tutaj pod postacią ciężkiego skoczka, który jest trochę dużym, starszym bratem Hellcata. Co można o nim powiedzieć? Skoczek, ciężka piechota. Tego jeszcze nie dawali w Nomadach. Fajnie. A traci Combat Jumpa +3, ale dostaje NWI, dostaje więcej pancerza, więcej strzelania, dostaje 6-2 ruchu zamiast 4-4, no i NWI. Więc no, fajnie, No, inaczej. 8-2 ruchu, bądźmy szczerzy, jest super jump z jet propulsion. No, ale Hellcat miał 6-4, więc tam A, dobra, okej, fair enough. no, więc jakby super jumpem. Natomiast, no mówmy się, jeżeli dobrze planujesz, to nie chcesz korzystać z tej drugiej wartości ruchu, więc na Hellcacie ta czwórka z tyłu się marnowała, a tutaj mamy dwójeczkę, więc wszystko git. No, jest Cienka piechota, Warhorse. więc będą cię hakować. No właśnie. Tak, Warhorse też tutaj jest ważny. Może cię zimmobilizują, ale cię nie zaizolują. Co jest całkiem fajne w przypadku dwóch pierwszych profilów, gdzie jesteś hakerem. Dostajesz jeszcze firewalla do tego, decharge i jesteś w dodatku weteran trupem, więc no ten koleś Wszystkie robi misje twoje, nie? tak, Hellcat robił dobrze misję, ten koleś robi misję też dobrze, więc to jest bardzo miłe. Loadouty porównywalne z Hellcatem. Fajne jest to, że tutaj nawet Spitfire jest specjalist operatywem i do tego dostaje decharge, o co było trudno w Hellcacie. Jest to bardzo miła zmiana jakościowa. Do tego jeszcze boarding pistolet z extra burstem, więc no jak chce się postrzelać, to się postrzela. Jeżeli musi bulajować jakiegoś taniego szmondaka, to ma czym. Znaczy, moje doświadczenie ze skoczkami jest takie, że jednak jak próbowałem w Speedku ze Spitfire'em, to zawsze się kończyło źle, bo jednak skoczek jest zawsze w tych 8 calach. I ciężko mi było skoczkiem No, być na takim dobrym zasięgu Spitfire'a i dlatego zawsze jak biorę chińskiego wybuchającego skoczka Liu Luxinga, Luxinga? tak, on mi bardzo przypomina go, tylko ten tutaj akurat nie wybucha, to ten Spitfire jakoś ciężko było wyciągnąć te zasięgi. Ale już na przykład Boarding Shotgun plus 1 bursta tutaj bardzo fajne. I to jeszcze jest na Killer Hackerze, nie? No to chyba kwestia doświadczeń, bo ja na przykład bardzo żałuję, że na Hellcatach zastąpili opcję HMG Spitfire'em i nie ma zatrudnienia, bo jak jeszcze Hellcat potrafił chodzić z HMG, to on znajdował szalone po prostu kąty i fajnie się tym grało. Okej, może nie na jakichś najbardziej gęstych stołach, Mhm. a na tych gęstych stołach, jak wtedy się jeszcze grało, jakby miał dzisiejszego super jumpa, to totalnie by to było dobre.
Z ciekawostek, tutaj Bearcat Paramedic to jest prawie że toczka w toczkę Hellcat Paramedic. Bearcat jest droższy o niego o 3 punkty. Zamiast kombiacza ma AP Submachine Guna. Tak samo Medikit Deployable Repeater. No, mamy profil droższy o 3-4 punkty. Dostajemy ciężkiego gościa zamiast normalnego. Więc porównywalny profil, Ale nadpisuję Deployable go. Retrieval na skoczku to jest coś naprawdę pięknego. Tak, tak, jest to fajne. No zwłaszcza, że Corregidor ma w sobie Jazz, jedną z lepszych hakerek tej gry, więc no, Nomadzi powinni hakować, więc to się wpisuje w kolejny profil. Jasne? Jab. Ostatni z podstawowego boksa to stary, znany i lubiany bandyta. Bandyta zawsze miał ciekawy profil. Miał szalenie ciekawy i niegrywalny profil zaraz na samym początku N5. Dostał reworka. Po tym reworku jest ciekawy i jest grany, ale czy jest grany bardzo? Był zawsze troszkę drogi, taki minimalnie za drogi, zwłaszcza jeżeli się rozważało mine layerów, którzy kosztowali 27 punktów. Więc ten bandyta to jest dokładnie ten sam profil, tylko jest zawsze tańszy i ma zamieniony +1 bursta na atakach strzeleckich na +1 specjalną kostkę. I to jest mega. No, to zmienia wszystko. To tak jak masz Haktao z +1 bursta kontra Swiss Swiss. +1 SD. I to jeden jest grywalny, a drugi nie. No, case jest ten sam. No oczywiście, wiadomo. Swiss zagina metę, bo ma miskę i ma mimetyzm. Skromny bandyta może kogoś skleić z nienacka, ale i tak, w mecie lataczy kolej z taką śmieszną sklejaczką z dziwnego kąta może coś tam się pobronić, czy nawet robić gnoju. E, Albo po prostu Deployable Repeater, nawet już bez tego SD, to już jest na dachu. To dla wielu armii już może być duża nie no, przeszkoda. wiadomo, że infiltracja z rerolem w połączeniu z Deploy Repeaterem, no to jest fajna rzecz, I ale tak Minelayerem. naprawdę. Oczywiście, oczywiście. Natomiast no, ten gość, przez to, że jest kamuflażem i walczy wręcz, no, może z tą infiltracją zrobić najróżniejsze rzeczy. Bang Bomb, no Bang Bomb to jest chyba taki kurde bloat. Parę razy Bang Bomb uratował mi figurkę, ale gdybym mógł mieć ją tańszą bez Bang Bomba, to pewnie bym je wolał. Tak czy inaczej. Bandyta, fajny profil, teraz jeszcze fajniejszy. Poza mailerem mamy hakerów. Mamy Fruit Observera, który jest tanim specjalistą. Mamy Boarding Pistola. No jest to fajny profil. No i kolejny mine layer w, w Corregidorze. Tych nigdy za mało. Zwłaszcza ten jeszcze jest na infiltracji, więc minę se kładzie gdzie chce. Albo Deployable Repeatera. Ogólnie super profil. Zgadzam się w pełni. No, ten jeden SD tutaj może zmienić. I tak jak pamiętam, jak graliśmy czy z tobą, czy z Chrisem ze Szczecina, to był Bandyta, to był ta jednostka, której obawiałem się najbardziej w Corregidorze. Tylko W ja sensie, że oczywiście mówię atakował? jako Invisible Army i Repeatery i No tak. Camo, które są za blisko mojego deployu. Kurde, z jednej strony tak, to z drugiej strony ten gość ma 12 VIP-a, nie? Więc jakby jak już zaczynacie hakować, nie wiem, czy bandyta powinien hakować. Nie? Jakby o wiele fajniej, Nie, jak on jego Repeater. kogoś Chodzi o to, że ty no, postawiasz Repeater na dachu i ja nie bardzo bez deaktywatora mogę coś z nim zrobić. Chyba, że po prostu akurat wyjątek jest to, że ja często gram z Haidao Killer Hackerem, który ma mm, Firewalla -6 albo z innej jednostki i w tym momencie akurat ja wejdę, tak? Ale większość już ciężkiej piechoty będzie się obawiać. no właśnie to jest ten problem, że z jednej strony Corregidor jest w stanie zasypać 100 repeaterami, ale z drugiej strony no, po drugim końcu hakuje Jazz, która ma jednego wanda, albo Sombra, która wtedy się musi odkryć, więc tak jak aktujesz w aktywnej, jesteś kozak, a jak musisz hakować w pasywnej i wchodzi ci to jakiś dedykowany jakiś kurde defersen, to już nie jest tak różowo, więc No, z jednej strony można stawiać te repeatery, a z drugiej strony nie zawsze chcesz. tak. Ale no to już zależy od mety, zależy od tego, na kogo grasz, jak to wygląda. Natomiast, znaczy masz możliwość, to jest najważniejsze. Nie, jasne. Super, że poza deployable repeatami ma jeszcze shock miny, bo tak. Dalej, Jasne? kończymy w tym momencie główne pudełko i przeskakujemy do Beyonda. Wjeżdżamy chyba na
jeden z fajniejszych profili. Przede wszystkim ma beret. Po drugie ma poncho założone na pancerz. To jest po prostu sztos, jeżeli chodzi o figurkę, ale jeżeli chodzi o profil. Wmontowana na stałe specjalna kostka w profile strzeleckie, więc nagle tych specjalnych kostek nam się trochę robi. Poza tym Warhorse, poza tym Multispectral Visor i profile z ciekawym uzbrojeniem, takie jak na przykład Multi-Marksman Rifle albo Emitter. I nagle fajnie ten profil strzela, nie jest za drogi i właściwie co? Do tego jeszcze haker, który jest killer hackerem z Upgrade Carbonite, jak Leila Sharif. Do tego Które jeszcze jest ma Warhorse'a. tak, jest medium infantry, więc już w ogóle. No i kurde, mega, mega ten profil, pomijając fajną figurkę. Pierwsze 3 profile to jest kopia kolejnych 3 profili, tylko pierwsze 3 mają peryferiala, tym się różnią. Te peryferiale no, trochę nawet kosztują, bo tak jak patrzę, około 8 punktów. Nie, co ja mówię? Znaczy, no, Dobra, nie będę tam teraz liczył. zaraz do tego zaraz będziemy przychodzić do Od 5 do peryferiala. 8. Tak. Whatever. Ale tutaj by Ale warto zaznaczyć tego Dodge'a Arm plus 3 i to jest chyba pierwszy raz, jak widzimy to w tej edycji. W ogóle jak kiedy widzimy, że w czasie to Dodge'a prawda, to prawda. nagle z Na, Armora pier- 2 robi się Armor 5. na pierwszy rzut oka jest to dziwny skill, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mamy figurkę, która ma BS Attack plus specjalna kostka i do tego jeszcze MSV1, więc można by się spodziewać, że raczej chcemy strzelać zawsze, ale z drugiej strony, jeżeli podbiega jakiś tu Warband, który chce się tradeować i kładzie chaina, no to nagle ten Dodge, który jak się nie uda daje plus 3 do Armora, też jest spoko. Nie Tak, narzekam, nie tak. narzekam. Fajne Mm, profile, jestem fanem tej jednostki. bardzo pancerny w E, ogóle ten Korregidor, nie? W sensie dużo jednostek ma dużo Arma BTS-a bez bycia Heavy Infantry, nie? Z jednej strony tak, z drugiej strony to też jest trochę taki case, że Corregidor prawie od zawsze nie miał za bardzo mimetyzmu, tylko właśnie miał 3 armora albo właśnie wysokiego BTS-a, co na przykład było widać na jego ciężkich remach, gdzie Panoceania potrafiła mieć mimetyzm, a Corregidor miał 3 pancerza i 6 BTS-a i climbing plusa. I to byli nomadzi. Okej. No okej, to dodaję, no. Sądzę, że to jest ta jednostka będzie grana i tak samo jak tutaj ten Bamba Bot. No i teraz Bamba Bot to jest peripheral właśnie tutaj do Coyota. Więc tak jak nasz Coyote strzela, całkiem nieźle aruje, może mieć peryferala, który biega sobie z chain riflem z podbitą siłą, ma 360, ma mimetyzm, jest tanim robocikiem i do tego ma jeszcze taki możliwość zagęszczania sytuacji albo AP Mine Dispenserem, albo Deployable Repeaterem i Decharge'ami. Ogólnie za 3 punktów, fajny dodatek. Dokładnie, szczególnie, że masz 360, więc jak się wystawiasz, to masz fajne bezpieczeństwo przeciwko jakimś skoczkom, którzy będą baić tego chaina. Tak, a też grając aktywnie, tym Coyotem można robić fajne forki, gdzie wychodzimy strzelając bez atakiem i przy okazji podsuwamy robocika, który kładzie chaina z mocniejszą siłą. No, takie może nie za mocne, ale przyjemne. I tak jak fajna figurka, która jest cute, ma główkę z wyświetlaczem, na której emotikonki się wyświetlają, to tą figurką można zagrać też innym profilem, bo tu jest peryferalem, a tu jest samodzielnym robocikiem, który daje Jest, rozkaz. tak, i jest S2, czyli to nie jest malutki. No tak, tak, mówię robocik krótowo. Ciekawe Jasne. ograniczenie, ciekawe ograniczenie, że peryferale muszą być przyczepione oczywiście do Coyota, a te tutaj samostanowiące sobie generują rozkazy, ale też muszą być w tej samej grupie co Coyot i nie można mieć więcej niż Coyot. Więc nagle po prostu upgrade'ujemy soft, gość sobie chodzi sam, ale też nie można go mieć więcej niż Coyotów. I co tutaj tak naprawdę o tym? No, profil porównywalny. Z ciekawych rzeczy Thunderbolt, Marksman Rifle, ze strzelających rzeczy. Przy BS-11 może nie ma szaleństw, i czy to No, będzie grane? Trudno powiedzieć. znaczy tutaj bardziej chodzi o to, że możesz na przykład z tego co pamiętam, możesz go linkować i nagle Tak, masz tak, dwa można go linkować. Thunderbolty, które są na przykład w duo i masz półtora kości, albo na przykład dorzucamy najtańszego piechociarza z emiterem i już też mamy speed bumpy, nie? Dalej to są tanie rozkazy,
A jednak przeciwnik musi pomyśleć 2 razy, czy chce wyjść, a nóż widelec oberwie czymś. Nie, no jasne. W najgorszym wypadku, tak jak mówisz, speed bump plus możliwość postawienia mini repeatera. No, opcje zawsze są, więc, a przy okazji fajna figurka. Więc robocik jak robocik, można go wystawić różnorako. Wydaje mi się, że o wiele częściej będzie jako właśnie peryferial do Kojota, którym Mhm, próbujemy coś tam zrobić. E, Ale zobaczymy. Kolejny profil? jasne. Kolejny profil to już ostatni w naszej liście, ale za to bardzo ciekawy. Meksykański zapaśnik Shifta. I co? Tak jak wcześniej mieliśmy po raz pierwszy Counter Intelligence, tak teraz mamy po raz pierwszy Chain of Command i to w Corregidorze, więc wow, skok jakościowy. Do tego trzeci main layer zdaje się w tej serii, więc trochę strata Ravenaya wydaje się faktycznie i wytłumaczona i zamortyzowana, chociaż też cały czas szkoda. Mamy gościa z Regulated Fire, gdzie warto pamiętać, o czym się sam dowiedziałem dzięki Aleksemu z Warszawy, że już Regulated Fire nie ma -3 w N5, więc Tylko fajna 0. umiejętność. Tak. Tylko Dokładnie. to, znaczy nie, tego nie było na początku N5, to wyszło potem w patchu. Okej, no to jest, czuję się trochę usprawiedliwiony. Okej, jeżeli chodzi o broń, no to Thunderbolt z tym Triangulated Fire'em no, jest okej. Mógł mieć jakieś bardziej szalone bronie, ale, ale jest okej. Do tego Strategic Deployment, więc nagle daje nam trochę wychodzenia z deploya w linkach. Też Shifta jest wildcardem, więc można go linkować no, dosłownie ze wszystkim. I AWA 2, więc nagle może być takim trochę wehikułem, żeby włazić z deploya rzeczami, które nie mają for deploymentu. Mhm. Dodge plus 3 to bardzo klimatyczne dla takiego zapaśnika. Specialist Operative budowane na stałe. No i co? I stealth. Tyle No, z egzaminami. tylko ja bym powiedział, problem z tym Chain of Commandem jest taki, że jest to oczywisty profil, więc jak będziesz go miał z light shotgunem i powiesz w pewnym momencie, że używasz Chain of Commanda, no to Lojtek jest oczywisty, nie? Tak, to prawda. A ten koleś nie do końca jest bardzo przeżywalny w reaktywnej. Ma plus 3 do dodge'a, ma No, disco bowlera, no ale, no Disco natomiast Ball nie jest face to face'em, nie? Jakby to był dym, nie to jest. może było inaczej. Natomiast żeby nie było. Nie mieć cienia w komenda i nagle go mieć, napisz za 21, no No to jest zmiana z jest bycia w coś. LoLu w pierwszej, a w bycia w LoLu w drugiej. Na przykład, tak. I to jest duża zmiana. E, tak, tak. Jakby dostajemy narzędzia w nomadach, których wcześniej nie było. Też bardzo duże pytanie otwarte, które z tych nowych profili, czy w ogóle którykolwiek, trafi do waniliowych nomadów? Czy na przykład Alquacile dostaną e, opcję bycia branymi jako właśnie bazowe, No właśnie, tego niestety jeszcze waniliowe nie nomady, wiemy. czy nie? Tak, Mm. no czas pokaże. E, Ale na przykład Co tak ty jak jeszcze możesz patrzę, to powiedzieć? dużo jest sensorów, dużo jest hakowania, no ale to nomadzi, to jest oczywiste. No i dalej kontynuujemy ten trend, o którym dawno temu rozmawialiśmy z Jezusem, że nie wiem, grając z Kesselem przychodzisz na strzelaninę, a jednak nomadzi to jest Kevin sam w domu. Trochę tak, no i tak powinno być, więc tutaj trend utrzymany, fajnie. Jest trochę nacisk na nieco droższe jednostki, które są około medium infantry. Mm, Spoko, nomadi zawsze tym byli. Em, Co jeszcze takiego można powiedzieć? Coś jeszcze o shifcie mówimy, Nie, czy możemy przejść do o kolejnego potencjalnie? ogólnego. E, No, wracając jeszcze tutaj właśnie do zestawienia. No mamy Bamba Droidy, które mogą być dwa w czystym linku. W ogóle wszystko jest bardzo czyste. Kojota można linkować też, więc poza specjalną kostką możemy mieć jeszcze specjalną kostkę. No, wszyscy ci goście, którzy sprawiali wrażenie takich trochę gunfighterów, mogą się czysto linkować w bardzo łatwy sposób z 10-punktowym Alquacilem. Więc tych specjalnych kostek będzie mnóstwo. Co prawda tak, Corregidor nie dostał latacza, ale, ale ma tych kostek nagle. i to wszystko może być w duo, więc bardziej obstałem duo, bo trochę nie opłaca się robić więcej niż trzeciego poziomu. Ciężko się z tym chodzi, a obstałem, że właśnie Corregidor w tej wersji będzie grał bardzo na duo. Mhm, mhm. To jest no, to pierwsze takie wrażenie, którym można być właściwie pewnym. No.
No ale Co jeszcze? tutaj wystawisz właśnie, a wstałem, że właśnie Aqualarisów wystawisz za 10 punktów. Super, masz rozkaz za 10 punktów regularny i jeszcze masz Contendera czy Emarat. Dorzucasz do tego cokolwiek, że miało kostkę i oni idą do przodu, tak? Mhm. Tak, tak. A przy okazji masz 3 nowe profile z mainlayerami, więc jakby no jesteś w stanie arować na wielu poziomach. Dzięki bandytom i moranom można te hakować, więc wygląda na to, że no, o ile latacza nie masz, to jesteś w stanie arować no, w dowolny sposób. Więc na gęstym stole Corregidor powinien być całkiem komfortowo zabunkrowany, jeżeli tylko chce, a też być w stanie się strzelać, jeżeli sobie tego życzy. Tak, tylko też trzeba trochę zaznaczyć z punktu widzenia nowego gracza, że Corregidor może być ciężką frakcją, tak? Patrząc na te pudełko, patrząc na to, jak bardzo te modele mają jeden wound. Tak, tak, tak. No to trzeba pokochać, bo niestety no tutaj nomadzi nie rozpieszczają mimetyzmami -6 czy bardzo przeżywalnymi jednostkami. Z tego wszystkiego trzeba ułożyć jakąś układankę i jak dostaniesz kryty, to się na tym wysypujesz. Niestety. Ale tak zawsze było. To też, żeby nie Tak, ten. Więc to jest tak, tak, urok, tak. nie? Grania nomadami. Dymy i lustra. Bawimy się w te właśnie repeatery, wszystko inne. Są ludzie, którzy Jeżeli kwestia potrafią. przeżywalności, to na pewno Aleph jest zdecydowanie bardziej w tym kierunku. Tak, ale to właśnie jest to piękno Infinity, że może tutaj nie ma tego opisu, że nomadzi robią coś, ale jak patrzę na te profile i już trochę wiesz co, gdzie, jak, to jesteś w stanie zobaczyć ten obraz i mimo, że nie gram nomadanie ani korrygitorem, to ten playstyle się pojawia, tak? Tak, tak. Jeszcze, żeby trochę poprawili moby brigady, to by nie zaszkodziło. Jest na to szansa, tak? Cały czas, jakby powiedzieć, wszystkie No, aktualne trzymamy kciuki. profile są otwarte, tak? Piłka jest w grze, wiadomo. Wiadomo, czekamy do jakiejś końcówki maja, być może, żeby to pokazywali oficjalnie, żeby dostać update armii. Możliwe, że Plus dostaniemy musimy, coś więcej szybciej, to też będziemy nagrywać, tak z ciekawostek to właśnie w związku z tym, że mamy NDA, to nagramy to wcześniej, ale opublikowane będzie później. tak, tak. Coś jeszcze, Korgidarze? Wydaje mi się, że powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy. Fajnie, E, że się dzieje. Profile ciekawe. W najgorszym wypadku fajne potykacze i fajne figurki. W najlepszym po prostu zajebiste profile. To jest świetna rzecz. Plus beret, plus wiadomo. beret, dokładnie. Wersji amerykańskiej. O, właśnie. Mm, więc powoli kończymy nasz pierwszy odcinek podcastu. W Miło było następnym, nam was gościć dokładnie, bardzo miło, w następnym będziemy rozmawiać o części alefowej. Tam trochę mniej się znamy, ale swoje się wypowiemy. i będziemy się starać 2 razy bardziej. Dokładnie. I zapraszamy do kolejnego odcinka wkrótce. Dzięki wielkie. Cześć.